No i jesteśmy na Słowacji. Dosyć wąski wjazd jest. Przejdziemy. Super, nie? Przez każde miejsce wolne można wjeżdżać. Tylko pani powiedziała, że możemy gdzie chcemy. Prądu nie wykopywaliśmy, więc tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ogromne parcele. Zobaczcie, do każdej parceli przynależy taka kryta ławeczka. I tak się prezentuje trasa tego spływu. Świeżością, wyglądem nie grzeszą. Jest tyrolka, więc tą tyrolką, tu jest taka linka. Tak się prezentuje cennik kempingu Diabla Góra. Właśnie zdjąłem kratki z tej lodówki. Tu jest sauna. Można sobie napalić. Tak wygląda menu. Słuchajcie, tak wieje, musiałem wyjść, po prostu wyrwało mi tamtego śledzia. Zrzut nieczystości chemicznych tutaj. Jest to 5378 km. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opuszczamy kemping i termy Gorący Potok w Szaflarach. Było naprawdę niesamowicie. Spędziliśmy super czas, korzystając z nowoczesnego kempingu i gorących źródeł. A teraz ruszamy w dalszą drogę. Kierujemy się na kemping Diabla Góra w Turawie Solnej. Aby urozmaicić naszą podróż, przejedziemy częściowo przez Słowację, żeby zobaczyć choć kawałek tego pięknego kraju. Zostańcie z nami do końca i zobaczcie, jak wygląda kemping Diabla Góra. Zapraszamy na film. No i jesteśmy na Słowacji. Przejechaliśmy się kawałek tą drogą, no żeby zobaczyć, jak tam Słowacja wygląda. Praktycznie zaraz za kempingiem Polana Sosny zaczyna się Słowacja. Granica. Po lewej macie camping i Dunajec. Są baseny. To jest już na terenie Słowacji, też można się zatrzymać. Wygląda bardzo fajnie. No i tak jedziemy sobie tą drogą 543 po słowackiej stronie. No i powiem wam, że tak już nie jest to rozwinięta część jak po polskiej. Po polskiej stronie przy Tatrach wszędzie można zobaczyć jakieś pokoje do wynajęcia, stanowiska z pamiątkami, a tutaj nic nie ma. Były dwa, tylko takie fajne nawet kempingi, tu nie mogę powiedzieć. Co jakiś czas są takie góralskie właśnie jakieś karczmy, często właśnie z kempingiem, ze spływem po Dunajcu, tam wcześniej były. Ale to było wcześniej, a teraz co, normalne drogi, wioski, nic tutaj się nie dzieje, nawet sklepu żadnego nie ma za bardzo, także no jak na razie to tak no, Słowacja nie zaciekawiła nas, nie. Jest niedziela, wszystkie sklepy większe zamknięte, to skorzystaliśmy z okazji, że jest Lidl na Słowacji. W Słowacji Lidl jest otwarty, Ania poszła kupić jakieś mleko. Nie wiem, może coś na obiad, bo może dzisiaj sobie sami zrobimy, może jakiegoś grilla. Zobaczymy w ogóle, zobaczy co jest tam ciekawego do kupienia. Turawa Solna, camping Diabla Góra. Co to jest napisane? Witamy serdecznie. No, dosyć wąski wjazd jest. Przyjdziemy. Ale wjazd. Ciekawe, czy będą miejsca. Pierwsze zasadnicze pytanie. Recepcja w prawo, tam na górze. Karczma jest na górze. Jakaś? No to zatrzymam się tu, już tam nie będę wjeżdżał, nie? No. I przyjdziemy.
Więc tak, super, nie? Przez każde miejsce wolne można wjeżdżać. 116 zł bez prądu za dobę. Na górze jest karczma, dzisiaj będzie czynna trochę krócej, ale normalnie restauracja, karczma. Każda z tych parcel ma taki domek mały, gdzie można sobie zadaszaniem zjeść. No i w tych budynkach szarych są toalety. Także przyjedziemy się, może zaraz zobaczymy. Dobra. Muszę iść jeszcze zapłacić, bo tylko gotówkę. Aha. Są kłady takie duże. Nie wiem, czy można jeździć, ale chyba można. Ale bardzo fajnie. Tutaj jest ten most, który balansuje jak jeżdżą samochody. Ale to nie jest, wybierzemy zaraz gdzieś tak z tej strony, żeby było blisko do łazienek. No. Ale nie ma ludzi, pusto. Tak się rozstawiliśmy, ogromne parcele. Zobaczcie, do każdej parceli przynależy taka kryta ławeczka. Miejsca jest bardzo dużo, naprawdę, zobaczcie. Kamper nasz stoi jeszcze nie przysunięty do końca prawej strony. Także tu jeszcze spokojnie można by było rozłożyć daszek. A my mamy jeszcze tyle miejsca po lewej stronie. Zaraz będę szedł się wykąpać, więc pokażę Wam łazienki. A przy parcelach również jest woda. 2 krany. A stoimy tuż przy oczku wodnym, na którym jest taki fajny pomost. Tak jak wjeżdżaliśmy, mogliście zobaczyć, że tam po drugiej stronie są takie wiaty. Tam można sobie robić ognisko i biesiadować. Tutaj jest rzeka. No i z tej strony tutaj też są takie wiaty. I tam w tym domku są toalety. Zaraz tam pójdę. Tuż przy rzece są też takie właśnie krzesełka, ławki. Tam widzę na środku jest taki duży grill, pod którym można rozpalić ognisko i piec sobie kiełbasy. A tak prezentuje się tutaj brzeg rzeki. Zobaczcie, są huśtawki. Pod słońce trochę będzie słabo widać. Takie można się pobujać. Tutaj chyba też można sobie stanąć kamperem, bo pani powiedziała, że możemy gdzie chcemy. Prądu nie wykupywaliśmy, więc tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ludzie się tutaj kąpią. Teraz już jest mało ludzi, ale wcześniej to naprawdę sporo ludzi tu się kąpało. Boisko do siatkówki plażowej. Tam jest plac zabaw, zjeżdżalnie. Tutaj na tym oczku wodnym również widzę, że można wypożyczyć rowerek wodny. Kemping naprawdę ekstra, mówię Wam, ekstra. Jest też kosz do gry w koszykówkę. Jest niedziela, więc długi weekend się skończył. Kemping praktycznie pusty. My zostajemy do jutra, być może nawet do wtorku. Zobaczymy, jak nam się spodoba. Jednym z minusów, jak na razie na tym kempingu, jest ten most dojazdowy. Wy go nie widzieliście, ale jak będziemy wyjeżdżać, to postaram się go jeszcze nagrać. On jest ułożony z takich metalowych płyt, które bardzo hałasują, jak się po nim jedzie.
jak na razie, być może to się troszeczkę uspokoi później, jest dosyć głośno. Tak wygląda ten most. W tej chwili nic nie jedzie, więc jest cisza. Ale myślę, że zaraz samochody najadą. Pojechało auto, słyszycie? I znowu cisza. Dobra, a ja idę w końcu do tej toalety i do łazienek. Fajna atrakcja dla dzieciaków, taki domek na drzewie, na który się mogą wspiąć. I tam na górze jest fajny widok na całość. Zrobiona taka siatka bezpieczeństwa, pewnie jej na kamerze nie będzie widać. A tu taka wielka wiata, gdzie można naprawdę pobiesiadować. Dużo drewna na ognisko. Nie jestem pewien, ale podejrzewam, że można z niego korzystać. Tutaj kolejna wiata. Na kempingu jest informacja, że też można zamówić spływy kajakowe od nich tutaj. I tak się prezentuje trasa tego spływu. Kontakt do organizatorów. A z tej perspektywy wygląda to tak. Nasz kamper jest tutaj na samym końcu. O, po drugiej stronie tego oczka wodnego. Naprawdę bardzo mało ludzi dzisiaj jest. Ale za to jest bardzo gorąco. Chyba najcieplejszy dzień, odkąd wyjechaliśmy w naszą podróż. Teraz skojarzyłem fakty, że tam na górę, jak się idzie do recepcji, jest tyrolka, więc tą tyrolką, tu jest taka linka, zjeżdża się aż tutaj. Super sprawa. Troszeczkę wyblakły jest ten plakat, ale tak mniej więcej wygląda plan obiektu Diabla Góra. No i jesteśmy przy toaletach i prysznicach. Idziemy na drugą stronę. Zewnętrzne zlewy do zmywania naczyń. Umywalki. Toalety. I dwa takie prysznice. Prysznic wzięty, tak jak widzieliście, toalety może nie są zbyt rewelacyjne. Świeżością, wyglądem nie grzeszą, ale jest ciepła woda, a co najważniejsze są wieszaczki. Także jest dużo miejsca, można się przebrać. Zimny prysznic wzięty, słoneczko teraz to troszeczkę zaszło już za horyzont. Tak prezentuje się ta kładka na tym oczku wodnym, jak już jest zmierzch. Bardzo fajnie, bardzo klimatycznie.
Cześć, Cześć, witajcie cześć. w kolejnym dniu na kempingu Diabla Góra. My właśnie wstaliśmy, idziemy uregulować należności, bo wczoraj jak przyjechaliśmy, wzięliśmy naszą kartę. Bo właśnie musimy się wrócić po tą kartę. O, tutaj. Musimy wziąć tą kartę i pójść zapłacić. No i chyba zostaniemy tutaj na jeszcze jedną noc. Tak, No. fajnie. Tutaj Jest fajnie, super. nie ma w ogóle ludzi, dużo miejsca. Cisza, Troszeczkę spokój. ten most hałasuje, nie wiem, pewnie słyszycie w oddali, ale da się przyzwyczaić. To, co jest fajne na tym kempingu, duże są parcele, są zadaszenia, ławeczki, jest dla dzieci plac zabaw, oczko wodne, są w sumie 2 stawy. Tam w oddali jest jakiś park linowy trochę, taki atrakcja dla dzieciaków. Fajnie, super jest tutaj. Bardzo nam się tutaj podoba. Idziemy, tak? W tym budynku jest zrzut na WC, dla kamperów, można też umyć psa. Wczoraj Wam pokazywałem planszę tego kempingu z tamtej strony, ale ona była taka niewyraźna. Tak się prezentuje plac kempingu Diabla Góra. Recepcja i karczma jest właśnie tam na górce. Tutaj jest wjazd po tym mostku. No i z tej strony jest cały kemping. A my idziemy tam na górę, bo recepcja jest właśnie w karczmie. Tak się prezentuje cennik kempingu Diabla Góra. Po prostu każdy z tych składników musicie sobie dodać i Wam wychodzi cena za dobę. Tu na górze również znajduje się plac zabaw. Karczma z takim fajnym tarasem. No i z góry widok na kemping prezentuje się tak. Takie wielkie kłady można wynająć. Też zaraz zapytam, jak to wygląda cenowo. Można chyba tutaj też skorzystać z usług takich wycieczek z tymi kładami. No i takie domki do wynajęcia. Na górze sauna i bania. Tu jest sauna, można sobie napalić tutaj, zagrzać wodę w tej bani. Sauna. Tak. Sauna. No i tu chyba jest można wejść do zimnej wody, ale puste jest w tej chwili. Miejsce na ognisko, ławeczki. No i teraz jesteśmy już na samej górze. Fajnie. Do karczmy również przynależą takie stoliki na zewnątrz, także można sobie przyjść zjeść na świeżym powietrzu. Tutaj po lewej jest karczma, a po drugiej stronie te stoliki. Jeszcze informacja, że doba kempingowa trwa od godziny 14 do 12. Jest darmowe Wi-Fi. No i tak się prezentuje regulamin całego kempingu. Wchodzę, przetestujemy tą wodę, ale mnóstwo malutkich rybek pływa. Płytko. Tam dalej pewnie trochę głębiej jest taki większy prąd. Ale porobione są takie różne tamy, żeby ten prąd zmniejszyć, szczególnie tutaj przy brzegu. O, tu widzę, że dla dzieciaków zrobione takie oczko, że możesz sobie mogą się pokąpać. Można podejść bardzo blisko. Co? Ciekawa się, coś im da jeść. Ale płytko jest. Wszedłem już tutaj prawie na połowę.
I nawet do kolan mi woda nie dosięga. Ale czyściutka naprawdę. Dlatego, że są kamienie wszędzie. Nie ma żadnego mułu. Jest godzina 13:30. Właśnie zdjąłem kratki z tej lodówki, no bo naprawdę słabo trochę ta lodówka. Chodzi na gazie teraz cały czas. Jeżeli chodzi o temperaturę, zobaczcie. W lodówce jest 12 stopni, a w zamrażarce 4 na plusie. W kamperze 32, a na zewnątrz 30. Zobaczę, czy to coś da. Zdjąłem te kratki. Tutaj idzie gorąco. Tu wszystko gorące. No, od razu lepsza w ogóle recyrkulacja powietrza, to czuć, bo aż tutaj no, gorącym daje. Bardzo ciepły dzień, pokąpaliśmy się troszeczkę, no ja z Tomiem w rzece sam. Ochłodziliśmy się, także teraz wziąłem prysznic i z Anią idziemy przetestować karczmę tutaj na obiekcie. Zobaczymy, jakie są ceny i co dobrego można tutaj zjeść. Tak wygląda menu. Pomidorowa 20, żurek 22, gulaszowa 24, ruskie 28, naleśniki z serem 28, schabowy 45, filet zestaw 45. Dania zamówione, żurek i schabowy. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. A do tego regionalne piwo. Duch Sanu. Legendarny zakapior. Alkohol 7,2%. O kurde. Takie piwko 14 zł. A Coca-Cola ile kosztuje? 8. No i jak żurek? Przyszedł Ani żurek. Próbuj. Dobre. Co tam jest w środku? Jakaś kiełbasa, jajko jest? Jajko jest. Jajko. Kiełbasa. Takie kiełbaska, boczuś pokrojone, ale bardzo dobre. A tak wygląda mój schabowy. Też prezentuje się dobrze, zaraz spróbuję. Jest mizeria, ogórek, frytki i kotlet. Więc jesteśmy po obiedzie. Co do obiadu, no bardzo dobry, zjadliwy. Taki normalny schabowy z frytkami. Trzeba troszkę posolić, popieprzyć po swojemu, ale zjadliwy. Żurek był dobry, naprawdę. Ja pokazywałem Wam wcześniej ten obiekt, ale teraz przeczytałem tam, że to jest tężnia solankowa, czyli ma bardzo zdrowotne właściwości. Chyba ona jest niedziałająca. Nie, to jest światło, więc chyba nie działa. Być może jest ona włączona przez właścicieli, ale o odpowiedniej porze. Nie wiem, nie ma żadnej informacji. Co tutaj jest za kartka? A może jest włączona jak jest zimno, nie? Bezwzględny zakaz rozpalania ognisk, korzystania z grilla i wędzarni, palenia własnych grilli. Zobaczcie, dla gości kempingu są przeznaczone takie rowerki wodne. Można popływać, ale trzeba odebrać kapoki w recepcji, żeby sobie je użyć. Jakoś mało użyte te rowerki, trochę zabrudzone, nie wiem, czy ktoś w nich pływa w ogóle. Idę zobaczyć na dół. To chyba nieużywane od dłuższego czasu są. Tamten trochę w lepszym stanie. No nic, ja pływał na nich dzisiaj nie będę. Tak duszno, aż w końcu się doczekaliśmy. Burza zaczęła lać. Musiałem założyć pasy szturmowe, bo troszeczkę zaczęło majtać całą markizą. Ale nic, pewnie zaraz przejdzie, bo nawet w pogodzie nie zapowiadają tej burzy. Tak to bywa. Pogoda zmienna jest. Słuchajcie, tak wieje, musiałem wyjść, po prostu wyrwało mi tamtego śledzia. Cała ta pargola się po prostu złożyła, ten cały róg. No i tak, hulajnogę schowałem tam pod kamper, krzesła, bo też już całe mokre. No musiałem zamknąć te wywietrzniki, bo też woda się tam lała. Tak też zacina.
Mam nadzieję, że będzie się kończyć, bo przestało już tak wiać. Leje jest jeszcze mocno, ale przynajmniej nie wieje. I czekam dalej. No i po burzy. Strat jako takich większych nie ma. Oprócz tego, że wszystko jest mokre. Foteliki, stół, hulajnogę schowałem pod kampera, to tam nic nie będzie. No i tyle. Przynajmniej teraz jest czym pooddychać, bo powietrze było strasznie duszne i ciężkie, nie było nawet czym odetchnąć. Fotele mokre, nawet pomimo tego, że były pod markizą. No i będę musiał uszczelnić tutaj pod spodem. Nie lało się jak dotychczas, a dzisiaj na tej burzy, no aż po prostu strumień wody. Fakt, że padało bardzo mocno. Pozakładałem też kratki. Lodówka zgasła przez to wszystko, bo chodzi cały czas na gazie. Ale grzmiało i błyskało się, masakra. Cisza po burzy. Właśnie jechały na sygnale straż pożarna, karetki, także pewnie gdzieś połamały się drzewa, albo komuś dach zerwało, no, trudno powiedzieć. Straż tędy tym mostem leciała na sygnale. Ale są też plusy, bo kampera mi trochę umyło. Cały był bardzo w błocie. Tutaj jeszcze trochę widać ten brud, ale na górze i z tyłu i solar patrzyłem przez daszek, ładnie wszystko obmyty z kurzu. Co do lodówki bez tych kratek, no to troszeczkę się polepszyło, bo tam z 15 spadło do 12 stopni, ale przez to, że teraz była burza i ta lodówka zgasła całkowicie znowu, temperatura poszła do góry na 14 stopni w lodówce, a na zewnątrz jest 22. Także momentalnie spadła z ponad 30 na 22. Postanowiłem jednak złożyć markizę. Cały czas słychać grzmoty gdzieś tu w oddali, błyskawice. Być może jeszcze znowu będzie burza, więc wolę nie ryzykować. Na razie suszą się fotele, stolika jeszcze nie składamy, maty też. Ale z tą markizą w nocy nie chcę później już przeżywać tego samego, co wcześniej się działo. A tymczasem kończę na dzisiaj. Także widzimy się jutro, w jutrzejszym dniu. My jutro już stąd wyjeżdżamy i wracamy do Zamościa, do rodziców. A wy zostańcie z nami. Cześć, witajcie w kolejnym dniu na kempingu Diabla Góra w Tyrawie Solnej. Dzień dobry wszystkim. My spakowaliśmy się już i stąd wyjeżdżamy. Jeszcze tylko zrobię serwis. I tyle. Noc przebiegła w miarę ok. Pomimo tego, że wieczorem były burze, trochę padał deszcz, to już nie było nic strasznego. Także noc minęła spokojnie. Ale co? Zebrani. Ruszamy już w stronę Zamościa. Teraz posiedzimy parę dni u rodziców, tam z Kają. No i będziemy wracali pomału do Anglii. Przełącz tam lodówkę na gaz. Na baterię raczej. Już? Tak. To ja wyłączam. Ja zakręcam gaz. Swoją drogą gazu wystarczyło nam w zupełności jedna butla. Przypomnę, że codziennie stoimy na kempingach i nie kupujemy prądu. Zerknę jeszcze, ile tego gazu zostało. Może będzie coś widać? No mało jest, tak gdzieś 1/3. Może to tego nie widzicie, ale ja to widzę, tak ja sobie poświecę. Ale to jeszcze nam spokojnie wystarczy, w razie czego jest jeszcze ta butla, w której też jest trochę jeszcze gazu. Zakręcamy i jedziemy zrobić serwis. Wodę już nalałem, ponieważ tutaj jest kran. Podłączyłem sobie przewód, wodę nalałem, ale jeszcze musimy wylać szarą i opróżnić toaletę. Tutaj przy tym domku właśnie zrobimy serwis na kampera. Nie wiem jeszcze jak tam cofa się. Tam jest taka kratka. Zaraz tam cofnę, żeby wylać. To może ja wyjdę? Dobra, idź powiedz mi, ile mogę cofnąć, żeby ten kranik był równo nad tą dziurą. Jeszcze, stop! Woda się zlewa. Zaraz zobaczymy, gdzie tu się wylewa toaletę. Zrzut nieczystości chemicznych. Tutaj widzę, że trzeba wziąć, odsłonić ten włas, wlew. Tu się wylewa. A tu jeszcze zewnętrzna taka kuchnia. Nawet psa można sobie wykąpać. Toaleta jest opróżniona, woda właśnie kończy się zlewać. Tak korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj przy tym drugim budynku, pokażę wam te toalety. One są troszeczkę większe i myślę, że troszeczkę ładniejsze od tych, na których my tam byliśmy. Takie dwa pisuary.
więcej umywalek. Toalety bez rewelacji, ale nie jest najgorzej. I tutaj też są dwa prysznice. Podobny taki system jak tam. Dwie kabiny. Jeden. Tu jest druga kabina. Wieszaczki. No i to wszystko. Także ruszamy. O, i tu jest ten słynny most, który tak hałasuje przejeżdżając przez niego. A jak widać, trzeba ustąpić pierwszeństwa. Nadjeżdżający mają pierwszeństwo. Co tam nie jedzie? Nie. Pojedziemy. A tam po prawej właśnie jest kemping. O, trochę rzeki się zbrało. Cześć kochani, my jesteśmy w Zamościu. My już dojechaliśmy. Także wszystko jest w porządku. Droga przebiegła pomyślnie. My pomału będziemy już jechali w stronę Anglii, także zobaczymy, jak się coś ułoży, coś fajnego jeszcze będzie, to wam pokażemy, a jak nie, to widzimy się w trasie do Anglii. Na razie. Do zobaczenia. Pa. Pa. No i takim ekspresowym tempie jesteśmy w domu. Już nie nagrywaliśmy z trasy, bo to oglądaliście nieraz. A ja kończę tego vloga. Ania z Kają już jest w domu. Kamper rozpakowany, wszystko przygotowane. Także my widzimy się w następnych odcinkach. Podróż była super. A teraz tak na szybko, jak to wygląda w liczbach, ile zrobiliśmy kilometrów, jakie mieliśmy spalanie. Całą trasę, jaką pokonaliśmy, jest to 5378 km i średnie spalanie 10,6 litra. Koniec serii z Polski. Niestety, albo istety, bo nie mogę powiedzieć, że było źle, bo bardzo fajnie spędziliśmy ten czas. Pomimo tych wszystkich utrudnień z psem, zobaczyliśmy fajne kempingi. Prawdopodobnie byśmy tam nie pojechali, gdyby nie pies. Pojechalibyśmy do Chorwacji, ale nie ma tego złego, także to jeszcze nadrobimy. A ja żegnam się. Dzięki bardzo, że byliście z nami, że oglądaliście te vlogi. Jeżeli podobało wam się, zostawcie jakieś lajki, zostawcie komentarze, subskrypcje. No i trzymajcie się. Widzimy się w następnych vlogach. Cześć!